Witam wszystkich serdecznie do stworzenia dzisiejszego odcinku. Do stworzenia dzisiejszego odcinku, sprawdzam, czy się nagrywa. Skłonił mnie taki przypadek. Oglądałem sobie, jak pan Rybaszenko, taki ma nick w tym, ma bardzo piękne akwaria, to nie jest lokowanie produktu, i po prostu zauważyłem w jego akwarium rybę arowana, która występuje w całym tym naszym tutaj, na całym świecie praktycznie w klimacie tropikalnym. Przejdziemy teraz do studia. Tutaj nade mną widzicie tą rybę. O, tu widzicie tą rybę. Tak ona wygląda, ale odmian tej rybki jest bardzo dużo. Oczywiście to jest drapieżnik. Pokażę Wam pana Rybaszenko, jakie ładne ma akwarium, i przejdziemy troszeczkę Wam o tej rybie opowiem to, co tutaj mówi nam, tutaj wujek Google. Jak chcecie więcej, to na pewno kolega Rybaszenko będzie wiedział więcej. Przechodzimy więc do studia. Widzimy się dosłownie za chwil parę. O, już jesteśmy. Zobaczcie, nie będzie głosu, specjalnie nie będę dawał głosu, dlatego żeby nie mieć kłopotu z YouTube'em, że to jest jakaś podróba, plagiat czy coś. Zresztą przelecimy w skrócie. Te rybki to na pewno znacie. To pawiołokie też są jadalne. Właściwie większość ryb na świecie jest jadalna, zależy tylko od kontynentu, na jakim się znajdujemy. Ja tutaj właśnie się zasugerowałem tym, widząc tą rybę tutaj w akwarium. Zobaczcie, tak ona wygląda. Te ryby są jednymi z najbardziej drogimi rybami na świecie. I chcę Wam jeszcze powiedzieć, że na przykład handel ryb arwandami jest zabroniony. Znaczy w sensie takim, że jeżeli złapałbym sobie tutaj w stawku, to nie mogę Wam przesłać. Ja mogę sprzedać ją na kontynencie tutaj indonezyjskim, ale nie mogę Wam przesłać na kontynent do Europy, tak? Gdzieś ona nam się tu zapodziała. Czekajcie, cofnijcie. O, tutaj będzie ładnie, będzie chyba na samym początku będzie ładnie wyglądała. No ale akwarium i rybki ładne. Bardzo, bardzo mi się podobają. Takie te akwarium, widać, że ono ma i zielone, jest tak, jak będę powiedzieć, nie ma za dużo tej roślinności, nie jest przepełnione, tak jak niektóre akwaria, jest tego wszystkiego, że po prostu ryb trzeba szukać. Tutaj ryby widać elegancko jest. O, tam z tyłu już podpływa. Co jeszcze mnie skłoniło do tego, bo ja widziałem te rybki, aruany, ja widziałem po prostu na targu rybim po prostu były sprzedawane normalnie do jedzenia i byłem zaskoczony, bo wiedziałem, że te ryby są dosyć drogie. Zobaczcie, jak sobie ładnie sobie pływa w akwarium. Ona zje wszystko. To jest drapieżca, który zjada wszystko. I czy ją zjadają, czy tą rybę zjadają, mimo tego, że jest taka droga, to dowiecie się na końcu, wszystko Wam opowiem. Dobra, przechodzimy do troszeczkę takiej wiedzy ogólnej na temat arwana azjatycka, po łacinie. Gatunek słodkowodnej ryby kostno-językokształtnej, to sobie musicie poszukać. Ja nie będę tutaj się w to teraz zagłębiał. Ryba konsumpcyjna i ryba akwariowa. Oczywiście w Europie, na całym świecie, gdzie nie występuje albo występuje rzadko, jest bardzo ceniona jako właśnie, kosztuje dużo pieniążków, tak? Jest hodowana w akwariach, są giełdy, można sobie tam kupować. Nie wiem, z jakiej hodowli one się wzięły, czy one były łapane tutaj
czy tam gdzieś i wysyłane, to mnie nie obchodzi. Są normalnie farmy, które zajmują się hodowlą tej ryby. Jedziemy dalej. Azja Południowa Wschodnia, od południowej Birmy po Półwysep Malajski, Indonezję, na wschód po góry kardamonowe. Góry kardamonowe. O, zobaczcie, jak wyglądają góry kardamonowe. To są w Azji Południowo-Wschodniej na Półwyspie Indochińskim, w południowej Kambodży. Tam są właśnie góry karmadonowe, chciałem powiedzieć. Ajajajaj. Kardamonowe. Kardamon, wiecie, że to jest przyprawa nawet bardzo dobra. Żyje w mętnych, płynących wodach, w lasach, często w pobliżu torfowisk. Tutaj, gdzie ja widziałem, to ta ryba praktycznie żyje wszędzie. Tutaj jest, w Indonezji ta ryba jest bardzo, bardzo pospolita. W akwarium tylko trzymają takie bardziej już niby szlachetne, ale to są odmiany. Pokażę Wam te odmiany. Nie będę się tutaj rozwodził, bo w 100% na tej rybie i na odmianach tej ryby się nie znam, ale pokażę Wam te odmiany i mniej więcej ile taka rybka kosztuje. Tak? Dorasta do 90 cm, ruski duży, jedna para wąsików. Odżywianie, młode osobniki owadami, zbierane z powierzchni wody, dorosłe żywią się rybami, rzadziej innymi małymi kręgowcami. Tutaj one jedzą wszystko, co im do wody wpadnie, także ja obserwowałem kiedyś karmienie tych ryb, tak jak kolega karmił stynkami, tak one i jedzą i ryby, i wszystko, co tylko się porusza na wodzie i są w stanie to zjeść, tak? O rozrodzie, krótko, rozród w wieku 2 do 4 lat, przy długości 30 do 60 cm, tak? W niewoli zaloty trwają od kilku tygodni do kilku miesięcy. Samiec goni samicę, pływają wokół siebie. No to tak jak przeważnie ryby przed tarłem mają swoje jakieś tańce gotowe. Wylęk następuje po około tygodniu. Mówimy tu o hodowli akwariowej, tak? Następnie zabierają do pyska. Samica składa igrę, samiec zbiera ją po zapłodnieniu, zbiera ją do pyska, gdzie ją inkubuje po prostu, wiecie, ma cały czas, przepływa przez jamę gębową, tam ma tą ikrę, przepływa świeża woda, cały czas filtruje, pompuje sobie świeżą wodę, przez co jajeczka mają cały czas czym oddychać, tak? Wylęk występuje po około tygodniu, po czym samiec opiekuje się wylęgiem, dopóki nie zacznie samodzielnie pływać, co następuje po 3 miesiącach przy długości około 6 cm. Nieraz na filmikach bardzo fajnie widać, jak tak samiec jest tak zwinięty w pół, nie wiem, czy to widzicie, taki półksiężyc, a w środku w tym pływają sobie te małe aruany. No jak więcej na pewno będzie wiedział kolega Rybaszenko, na pewno będzie wiedział na temat tej rybki, ponieważ ją hoduje. Także to mamy. Znaczenie, bardzo cenna ryba akwariowa. Cena jednej aruany może osiągać po 18 tysięcy dolców. Nie? Gatunek zagrożony wyginięciem, handel międzynarodowy jest zakazany. Nie? Także tu jeszcze Wam pokażę, jakie mamy piękne Indonezja, Japan, Joint Stamp Issue, jaki mamy ładny znaczek indonezyjski, a tak wygląda ta rybka. Teraz przejdziemy do, pokażę Wam, przepraszam, jesteśmy tutaj, tu będziecie widzieli, bo jest dosyć duże powiększenie, Arowana Enigma, tak ładnie wygląda to, co widzieliście na tym, to jest chyba zielona, tak Pacific Fish Green, tak, zielona Arowana występuje, blue, niebieska arowana. Jest masę różnych typów, a hodowcy prześcigają się w wymyślaniu, w krzyżowaniu różnych
różnych tych arwan, z czego wychodzą niesamowite kolory, niesamowite ryby. Po prostu coś pięknego. No jedną z najdroższych jest na pewno platynowa arwana. Zaraz możemy ją gdzieś poszukać. Tak wygląda platynowa, tak? Platinum, tak. Platynowa wygląda następująco. Tutaj na czarnym tle bardzo ładnie oddane. A tutaj takie mniejsze. W każdym bądź razie platynowej tutaj jeszcze nie widziałem. Najbardziej pospolitą to widziałem właśnie zwykłą, albo też widziałem czerwoną. Czerwoną też widziałem w sklepie akwarystycznym. Zobaczcie, jak to wygląda. O. Jak ładnie te rybki wyglądają, nie? Prześliczne. Patrzcie na to. Azjatycka. Jest na co popatrzeć. Bardzo podziwiam Rybaszenka. No, na pewno jeszcze paru ludków posiada te ryby w swoich akwariach. A to malezyjska. No jest te arłany troszeczkę. Ja lubię zielony kolor, to też kolor zielony lubię, to te zielone tak mi się podobują. Wygląda jak normalnie namalowana, nie? Co do trzymania w akwarium musicie się spytać pana Rybaszenko. Widać, że chociaż byłem w różnych chciałem powiedzieć, punktach akwarystycznych. Byłem w różnorakich akwariach tutaj w zoo, czy tam w jakichś parkach, to one normalnie pływały sobie normalnie z innymi rybami. Tak wygląda jej pyszczek. Taka twarz, taka no. Ma co dziabnąć. Widać, że układ gębowy jest do góry, czyli to tak sugeruje to, że ryba pływa pod powierzchnią i żywi się tym, co do wody spada. Doskonały drapieżca i prawdopodobnie ciągle głodny. Tutaj obserwując wędkarzy Albino Platinum. Proszę bardzo, dobra, jedziemy dalej, żeby nie przedłużać tego filmiku, żeby nie był za długi. Tu mamy akwarium, tutaj mamy tutaj mamy to i tutaj mamy, wyciszyłem po prostu, żeby to są ryby, zrobimy na cały ekran, żebyście widzieli. To są ryby przygotowane tutaj w Indonezji, one są przygotowane na sprzedaż. Czy do Europy można sobie je kupić? Tego nie mam zielonego pojęcia. Wiem tylko, że ceny wahają się od 160 000 za platynową arłanę, 160 polskich baniek. Tak wyglądają ryby wyeksponowane na sprzedaż. Odpowiednie światło fioletowe wydobywa esencję tych kolorów tej ryby. Tu mamy kolejną. Poczekajcie, zobaczymy, żeby to nie trwało za długo, wiecie, bo nie chcę, żeby filmiki były za długie, bo jak są za długie, to nikt tego oglądać nie chce. Ale tutaj widzę, że nie było opisane, co to jest. O, teraz jest. Jenis ikan arwanda. Hargania to jest cena za tą platynówkę. Cena za tą platynówkę to jest 161 000 polskich złotych, tak? Także można sobie takie można sobie rybki tutaj, bo to są ryby w Indonezji, tak? To one są tutaj
tutaj w Indonezji i można sobie te rybki tutaj w Indonezji złapać. No naprawdę, można w rzekach gdzieś tam złapać. Tutaj co dołek, gdzieś jakiś głębszy dołek, to naprawdę zawsze jakaś ryba jest. Nie mówię, że akurat arwana jest tam, ale dużo innych ryb można sobie elegancko tutaj na wędkę złowić. Czy ludzie, czy tam wędkarze, którzy tutaj łowią ryby, czy przykładają wagę do tej, chodzi o to, czy oni zjadają te ryby, mimo tego, czy mają, jaką ta ryba ma cenę, niezależnie od ceny, u nas to wydaje się nie do pomyślenia, żebyśmy zjadali tak drogie ryby, tak? O, to jest ta platynowa właśnie, słaby trochę jest obraz, ta platynowa, która kosztuje 160 baniek, a te, co kosztują coś koło tego. I teraz pytanie, czy te ryby się je? Proszę bardzo, mamy platynową arwanę. Jeszcze, zobaczcie, jeszcze się rusza. Widać łuska jest twarda, dosyć twardo osadzona. Widzicie, pani tutaj przyszła ją skrobać. Widzicie, łuska jest twarda, ciężko osadzona. To już przelecimy po prostu i sprawdzimy, co się będzie dalej z tą rybą działo. Pani ją tutaj, no wiadomo, podzwonkowana. Sorry, rybaszenko, pewno jak to widzisz, to cię oczy bolą, ale ja też nie zdawałem sobie sprawy. Ja widziałem je na rynku, po prostu były już oskrobane, bez łusek i czekały na klientów. Także czy arwany się je w Indonezji? Tak, nie tylko w Indonezji. Macie tutaj specjalny sambal sos. To jest taki sos z chili, zielone chili, czerwone chili, szalotka, sos sojowy, tak, i czosnek. Z takim sosem to się zjada. Tutaj macie jakieś tapiokowe. Nie, to jest akurat bakłażan robiony. Takie tutaj są troszkę inne bakłażany, dlatego tak wygląda. Taki zielony, mały, okrągły bakłażan jest skrojony i wrzucany do deep fryera. Czyli krótko mówiąc, te ryby się tutaj zjada. Tutaj bez dźwięku przyspieszymy, zobaczcie. Bez żadnej, jak to wam powiem, żenady czy szkody, po prostu te ryby się tutaj zjada. Widzicie? Może rybaszenko, możesz skomentować, co o tym myślisz. Dla nas to jest coś niesamowitego, że żeby takie ryby zjadać, no ale niestety Azja rządzi się swoimi prawami. Patrzcie, jaka duża ikra. Widzicie, jaka duża ikra? No i to, co nie cieszy wędkarza albo hodowcę takich ryb, to jest po prostu to, że takie rybki ładne lądują tutaj na talerzu i nieważne jaka jest cena tej ryby na rynku, bo po prostu nawet jakby ją tutaj ktoś złapał, to on jej i tak nie sprzeda, on woli tą rybę po prostu zjeść. On woli tą rybę po prostu zjeść, bo wie, że tej ryby tak czy inaczej nigdzie nie sprzeda. Widzicie? Także nie będę już dalej przedłużał.
Ile to wyszło? 20 minut filmu w zupełności wystarczy. To jest dowód na to, że po prostu ta ryba jest również do jedzenia, mimo tego, że przeważnie, że jest napisane, że jest pod ochroną. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wpadajcie na inne filmiki i do zobaczenia wkrótce. Zdrówka dla wszystkich. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!